Dzisiaj mogłoby być strasznie, ale nie będzie. Dzień dobry. Najserdeczniej witam w kolejny dzień naszych rekolekcji wielkopostnych. Jednym słowem, wtoreczek, trzeci tydzień Wielkiego Postu. Moi drodzy, dzisiaj idziemy do takiej Ewangelii, z którą się spotkamy też jutro, ale dzisiaj zaczniemy od jednego szczegółu w tej Ewangelii i od słowa, które tam się pojawia. Na pewno pamiętacie, że Pan Jezus kiedyś popłynął na drugą stronę jeziora do takiego opętanego człowieka. Różnie tam to mówią w Gerazie, niektórzy mówią, że to był Gadareńczyk, różnie tam, ale coś tam z G na początku. I był w takim kraju, gdzie właśnie mu pokazali, tam w jednej Ewangelii to chodzi o jednego, inaczej tam chodzi o dwóch, trochę to jest pomieszane, ale w każdym razie Pan Jezus spotkał opętanego. Nie wiem, czy pamiętacie, jak gadał z tym opętanym, jego tam ludzie się bali, przykuwali go do ściany, jakieś do skały jakieś, bo on tam krzyczał, tłukł się kamieniami, ludzi atakował i tak dalej. I Jezus, kiedy go spotkał, w ogóle zapytał, nawet nie tyle jego, ile tego demona, który tam u niego siedział, mówi, kto ty jesteś? W sensie, jak ty masz na imię? Mów mi tutaj. Natychmiast mówi Pan Jezus. I nie wiem, czy pamiętacie, on odpowiedział, ja jestem Legion. I to jest w ogóle super, bo to pokazuje, jakim parszywym, po prostu kłamcą i kłamczuchem jest szatan. Moi drodzy, potem Pan Jezus, jak pamiętacie, te demony, w sensie ten Legion, one go poprosiły o to, Pan Jezus się zgodził, wypędził je w świnie. Nie wiem, czy pamiętacie, było prawie 2000 świń. Tam napisane, że było około 2000 stado świń. I mówi się zawsze, że prawdopodobnie tych demonów było 2000. Po prostu każdy demon poszedł do jednej świni. Że nie tak, że tam demony się podzieliły świniami, czy tam 16 demonów do jednej świni, tylko jeden demon, jedna świnia. Każdy sobie znalazł swoje własne mieszkanie. No, dla Żydów w ogóle, jak wiecie, świnia jest zwierzęciem nieczystym, więc one po prostu poszły do domu, wróciły do swojego mieszkania. Tylko co ciekawe, to by sugerowało, że tam było 2000 demonów, około 2000 różnych strasznych rzeczy. Co się okazuje? Legion rzymski liczył od 5 do 6 tysięcy żołnierzy. Na oko. Oczywiście chodzi o taki najbardziej szczytowy moment Cesarstwa Rzymskiego. Co to znaczy? Zły jest po prostu kłamczuchem. Chciał wystraszyć i chciał pokazać, że jest go tam znacznie więcej niż jest. Było go prawdopodobnie 2000, to w ogóle oczywiście dużo. Było go tam 2000, ale on oczywiście, kiedy go zapytali, a ty, ile tam was jest, to powiedział 6000 od razu. I słuchajcie, to jest w ogóle mega. W sensie, żeby zobaczyć, jak on strasznie zawsze wszystko wyolbrzymia, jak on zawsze strasznie kłamie. Moi kochani, zły wam się nieustannie narzuca wam się nieustannie z kłamstwami. Cały czas próbuje pokazać, że te rzeczy, których się boicie, są właśnie 6000 razy większe. No w tym wypadku 3 razy większe, bo nie 2000, tylko 6000. Ale nauczcie się, że on zawsze wyolbrzymia, on zawsze kłamie, on zawsze mówi nieprawdę. Pismo Święte nazywa go ojcem kłamstwa. Ja to już nie mogę czasem tych chrześcijan, którzy mówią, a bo na takim egzorcyzmie demon coś powiedział. Za przeproszeniem, no i od kiedy my to wierzymy temu, co powiedział demon na egzorcyzmie? I oczywiście nie chodzi mi tu o żadne egzorcyzmy, tylko chodzi mi o nasze normalne życie. Bo zły ci nieustannie ładuje do głowy, słuchaj, nie rób tego, bo to będzie straszne. Oczywiście zły wie, że to jakieś dobro, a on ci próbuje powiedzieć, słuchaj, jak będziesz Panu Bogu posłuszny, to zobaczysz, to cię będzie coś kosztowało. I uwaga, tak, to cię będzie coś kosztowało, tylko zły to mniej więcej podniósł po prostu 6000 razy do potęgi, żeby ci pokazać, że to będzie coś ogromnego i jaką to on ma siłę. Tak samo, kiedy cię kusi, to ci mówi, ta pokusa jest strasznie silna. Mówi, jest nas tutaj 6000, a jest ich tam 3 razy mniej. I to nie znaczy, że go nie ma. To nie znaczy, że on nie ma żadnej siły. Ma. Ale on zawsze kłamie i zawsze wyolbrzymia. Nie słuchajmy go. Nigdy. W żaden sposób. Nie słuchajmy zła. To bardzo pięknie w tej rozmowie jest pokazane. Pan Jezus pyta i on oczywiście odpowiada nieprawdę. Nawet Jezusowi, nawet Boga on kłamie. Moi drodzy, spróbujmy dzisiaj przez cały dzień pochodzić z tym słowem legion, czyli z tym kłamstwem szatana, gdzie próbował powiedzieć, że jest go więcej niż jest. I pomyśl, gdzie masz takie momenty, gdzie dajesz się zwodzić tym kłamstwom, gdzie wierzysz w jego słowa, gdzie wierzysz w jakieś słowa wypowiedziane przez demona, albo przez jakąś siłę pokusy, która ci się narzuca i ty wierzysz, że ona jest znacznie mocniejsza niż jest. Nie wierzymy nigdy, w żaden sposób, złemu. Ale tych świń nie było 3000? Nie, 2000. A to czemu Luxorpeda śpiewa? 3000 świń, rzuciło się. Śpiewa? Luxorpeda tak śpiewa? Nie wiem czemu.
3000 to To się pomyliło. 2000. W każdym bądź razie to jest też ładne, bo Pan Jezus tego słowa używa. Jak stoi przed Piłatem i mówi, że gdybym tylko chciał, to mój ojciec by tu wysłał 12 zastępów anielskich. I tam Jezus mówi po grecku 12 legionów anielskich. Czyli czujesz 12 razy 6. Tysięcy. 72 tysiące. Mówi, gdybym tylko chciał, 72 tysiące aniołów natychmiast. Jaka to jest jazda. No jakby żył teraz, to by powiedział 72 miliony pewnie. No, Miliardy. bo teraz wiesz, jest tyle ludzi. Tryliony, pryliony.